Witajcie moi drodzy widzowie, na wstępie chciałbym wam życzyć wesołych świąt, gdyż tutaj następne odcinki dopiero po świętach się pojawią, ewentualnie jakieś live'y, więc zdrowych, wesołych świąt, odpocznijcie sobie, a potem wrócimy do kolejnych tutaj odcinków z nowego DLC Omens of Destruction, a właśnie o tym będzie ten film, że omówimy sobie, co tutaj nam jednak dali twórcy, dlaczego to tak dziwnie wszystko wygląda na początku. I co było takim dla mnie większym zaskoczeniem? I czy w ogóle warto na początek się ładować w te DLC? Z tego względu, że jednak twórcy robią bardzo ogromne zmiany. Bardzo dużo tutaj jest testów, jakichś beta, do których możecie się gdzieś tam zapisać i sobie to pobrać na Steamie. Oczywiście tylko dla użytkowników Steama, z tego co widziałem. Pierwsze co weźmiemy na ogień, no to będą zielonoskórzy i Gorbat. No, na początek, jak sobie pamiętacie, grałem tutaj na live'ach. Mieliśmy tam chyba 3 live'y odnośnie Gorbada. Pierwsze, co było dla mnie takim największym zaskoczeniem, no to jak sobie zobaczycie w budynkach, na pewno dla mnie było zaskoczeniem, że możemy bardzo szybko te paszczaki miażdżyciele otrzymywać, ale trochę się tutaj zawiodłem z tego względu, że mimo, że to jest budynek z drugiego tieru, no to mogliśmy ich dopiero rekrutować co 2 tury, więc to było trochę dziwne. Bo nie oszukujmy się, to też nie jest jednostka, która jest mega wybitna. Dodatkowo, co się z tą jednostką stało? Miała 220, jak dobrze pamiętam, siłę broni, a po patchu już ma 120. No, bardzo duża zmiana. Ostatnio nawet gdzieś tam mieliśmy taką śmieszną bitwę ze zombiakami i szczerze powiedziawszy nie odczułem w ogóle potencjału tej jednostki, więc moim zdaniem zielonoskórzy w ogóle nie byli poddani jakimś większym testom, ale to niestety też się tyczy każdej frakcji, która była zapowiedziana w DLC Omens of Destruction, czy to były ogry, czy to były Korn, no tam to w ogóle było moim zdaniem przesadzone. Co sądzę ogólnie o ogra, raczej o zielonoskórych, bo powiem tak, no do pająka jeszcze gdzieś tam nie doszedłem, no bo jakby nie patrzeć, no to jest jednak 5. tier budynków, orkami się gra trochę ciężko na początku, zależy też jaką ścieżkę sobie obierzemy. No ja wiecie, że zawsze wybieram raczej te cięższe ścieżki, bo mogłem iść na przykład zniszczyć skawenów i to by nie był żaden problem. Ale ja się wybrałem tutaj do Thorgrima z tego względu, że chciałem zobaczyć opcję Konfederacji Orków. No bo jakby nie patrzeć, mamy tutaj właśnie od 6.0 możliwość konfederowania orków, to samo jak Norska. Czyli jak pokonacie wodza na przykład orków, czyli tutaj nie wiem, Snorka Stary Dziwak, to macie opcję konfederacji go. No to jest bardzo fajna opcja. Przy orkach jest to bardzo duży plus. Zobaczymy, jak to będą też stosować no bot, jak będzie po prostu tym grał. Dlatego szybko się wybrałem w górę, żeby złapać Skarśnika, złapać Azaga, złapać Grimgora. Grimgora o dziwo też się udało złapać, no bo Grimgor trochę nie ogarnął i miał słabą armię, więc się tutaj zwiesił na twierdzy srebra, więc było można go łatwo skonfederować. Ogólnie, jeśli chodzi o mechanikę naszego Gorbada, czyli mechanikę, no, tych swoich sprytnych planów, powiem szczerze, bardzo się to opiera na jednostkach właśnie squigów, goblinów, tych pojazdów, jakiś tam katapult. Coś, czym na poziomie legendarnym jesteśmy w stanie nie za bardzo pograć, z tego względu, że tam, gdzie Gorbad jednak zaczyna, tych przeciwników ma troszkę wymagających, tym bardziej na poziomie legendarnym nie jest to raczej łatwe. Więc takimi goblinami na krasnoludy może być po prostu ciężko. Więc ta mechanika dla mnie trochę jest taka dziwna. Na pewno plusy są tego, że jak mamy gdzieś tam, możecie sobie oczywiście najechać, jaką jednostkę tutaj powinniście mieć. No zobaczcie sobie, jednostki wilczych jeźdźców. No nie oszukujmy się, ale to jednostka to jest raczej nie najwyższych lotów, są to jednostki bardzo słabe. Więc też trzymanie takich jednostek w armii, no to jest zniszczenie slota. Ich założenie było jednak takie, żeby tą armię strasznie mieszać, kombinować. Ok? Jakiś tam sens powiedzmy może w tym być, tylko że oni powinni dodać to na takie jednostki, które mają jakiśkolwiek sens, do wyższych poziomów też trudności, bo wiadomo, na normalu to wy możecie tak naprawdę rekrutować samych orkowych chłopaków i czy zagracie Wurzakiem, czy zagracie Gorbadem, i tak wtedy wszystkich w miarę pokonacie, więc nie ma żadnego problemu. Największym dla mnie zaskoczeniem było jednak ten złom. Bo jak sobie, nie wiem czy widzieliście odcinek z Ogrów, no tam były kontrakty, było można zdobyć bardzo dużo jedzenia za te kontrakty, wręcz
chore kwoty jedzenia i pieniędzy. Tak tutaj na orkach, jeśli sobie przejdziemy przez te ulepszenia, no szczerze wygląda to trochę tragicznie, bo bierzemy sobie 2 ulepszenia, mamy 115 złomu na jedną jednostkę, ale wybaczcie, to jeszcze nie wszystko, możecie jeszcze to ulepszyć i mamy już tutaj 225. No wiadomo, statystyki tej jednostki się mega dźwigną, możemy sobie ją ulepszyć. Bo jednak siła broni, pancerz, no na przykład te ulepszenia są ogólnie bardzo dobre. Tutaj jeszcze sztandard, który zwiększa przy natężeniu, przy zabitych. Pomyślcie, że bijecie się za takimi skawenami, więc to natężenie bardzo szybko jesteście w stanie ogarnąć. Okej. Cenne ulepszenia jeszcze bym gdzieś tam mógł znieść, tylko że tego złomu ile otrzymujemy, czy na przykład przez budynki, które możemy gdzieś tam otrzymywać ten złom, no, nie oszukujmy się, jest to trochę śmieszne. No dobra, 5 sztuk tutaj jest, tylko że to musi być w głównej osadzie, więc w takiej mniejszej osadzie mamy te, powiedzmy, plus 2 złomu. Ale z drugiej strony to jest budynek, który szczerze powiedziawszy jest tak nam średnio potrzebny. Ja wiem, że tempo badań jest na pewno ok, ale grając taką kampanię, starając się raczej podbijać świat orkami, no to ten budynek jest delikatnie, bym powiedział, czasem pomijany. Można tam parę razy go zbudować, ale ten złom, no otrzymujemy go bardzo mało. Jak na razie nie zauważyłem jakichś zmian kwestii ilości złomu, ale sądzę, że to na pewno nastąpi. Z tego względu, że niestety balans został jeszcze bardziej zachwiany. Ja wiem, że o Warhammer 3 nie ma już za specjalnie balansu, bo te frakcje są albo mega mocne, albo są po prostu słabe. Raczej rzadko się trafia, że jest coś pomiędzy. A tutaj niestety tak to wygląda. Na pewno plusem jest to, że Wurzak poleciał do dżungli, bo gdyby tutaj był Wurzak i byłby Gorbad, z jednej strony Gorbadem byłoby łatwiej, czy tam Wurzagiem, bo możemy bardzo szybko się tutaj skonfederować. Może by była kwestia tego, że jakbyśmy walczyli wtedy z Wurzagiem. Jest opcja taka, że Skarśnik mógłby jednak polec, bo nie oszukujmy się, czy to Ungrim, czy to Thorgrim, z krasnoludów zawsze tutaj miażdżą Azaga, Skarśnika. U mnie w kampaniach bardzo mała szansa jest, że oni gdzieś tam przetrwają i pokonają tego krasnoluda jednego czy drugiego, więc to jest trochę dla mnie słabe. No i jeśli chodzi tutaj jeszcze o zielonoskórych, tak jak mówię, Wurzak dobrze, że gdzieś tam wylądował, ale te jednostki, które zostały ogólnie dodane w tym DLC, no szczerze powiedziawszy, sądzę, że jedynym jakimś większym sensem to może będzie jeszcze ten olbrzymi paszczak, którego trochę mi się udało gdzieś tam wytestować i może ten pająk. No jednostki, które są gdzieś tam na najwyższym tierze, bo dodanie tych orków z tarczą, no szczerze powiedziawszy, no kopiuj prawie w klej z tej wcześniejszej jednostki orków zwykłych, więc trochę słabe. Też powiedzmy, że jednak nie mają tej siły przebicia, wiadomo, to są niby jako twarde jednostki, tylko że jakby tak nie patrzeć, orkowie nie mają takiej mechaniki, żeby raczej wytrzymywać w tych bitwach, tylko raczej iść po pierwsze pod ilość, pod obrażenia i tutaj po prostu jest to dla mnie trochę dziwne. Tak samo jak sobie tutaj jeszcze zobaczymy, no tych jednostek powiedzmy, a goblińska bełtomioty, no powiem szczerze, że ta jednostka dla mnie jest tragiczna. Tym bardziej jednak ten zasięg 320 to też nie jest wybitny zasięg i no szczerze powiedziawszy nie czaję tej jednostki w ogóle. Moim zdaniem jest to całkowicie zbędna jednostka. Liczyłem, że będziemy mieli jak już jakąś artylerię strzelców, to coś konkretniejszego. Też już nawet nie nawiązuję do tego, że jednak Gorbad jest strategiem, a strzelców żadnych za specjalnie nie otrzymaliśmy, nie licząc tutaj regimentu. Więc dla mnie niestety wygląda to bardzo słabo. Drzewko technologiczne, bo to też mnie troszkę zdziwiło. Okej, zostało bardziej takie przemyślane niby, rozdzielone, ale z drugiej strony te premie dla tych niektórych jednostek, te niektóre w ogóle drzewka w tej technologii są tak daremne, że nawet szczerze powiedziawszy miałem taki moment zwątpienia i nawet nie wiedziałem, co tutaj wybierać w tym drzewku. Wydaje mi się, że mimo wszystko te pierwsze drzewko było może troszkę bardziej chaotyczne, bo tu widzę faktycznie już są jakieś naprawdę mocniejsze rzeczy. Okej, ten złom rozumiem, to jest akurat dobre, że to jest tak powiedzmy rozdzielone. No ale tutaj te ulepszenia no, są bardzo dla mnie dziwne.
ulepszanie tych snutów, tych tekst, no okej, wiadomo, że teraz troszkę na to większy nacisk, żeby gdzieś tam jednak tymi goblinami cisnąć, no ale powiem szczerze, że na jednostkach to się chyba najbardziej tutaj zawiodłem i na złomie, bo ten złom myślałem, że będzie jakiś lepszy do farmienia, albo te koszty będą trochę zrównoważone, no bo bardzo było wychwalane, że będzie można sobie zrobić parę słabszych takich armii, ale z jakimś tam ulepszeniem złom, albo jedną potężną. Nawet jakbyśmy chcieli zrobić jedną bardzo potężną armię za te złomowe ulepszenie, to byśmy musieli innymi armiami non-stop kogoś nawalać, żeby jednak tego złomu tyle nazbierać, więc no dla mnie niestety to wychodzi trochę słabo. I co jeszcze jest dla mnie słabe, że jednak jak dobrze pamiętam, bo każdy nowy, legendarny tutaj lord otrzymał tylko jeden artefakt. No, jest to po prostu słabe, bo nie oszukujmy się, jest wielu legendarnych lordów, co mają po 2, 3, 4 artefakty i one są po pierwsze bardzo potężne, a tutaj niestety wygląda to moim zdaniem bardzo słabo. No i sam Gorbat też nie jest jakimś wybitnie potężnym lordem. Względem tych, co otrzymaliśmy, wychodzi on akurat najgorzej. Jeśli ktoś lubi zielonoskórych, to i tak będzie mega zadowolony. Ja powiem wam szczerze, że mam trochę do nich sentyment. To jest prawie pierwsza frakcja, którą gdzieś tam bardziej podbijałem świat i było mi bardzo przyjemnie. Akurat grałem Grimgorem, ale no niestety to, co gdzieś tam otrzymaliśmy, sądzę, że mogliśmy dostać o wiele coś lepszego. Chociażby tych strzelców, których mieliśmy, pancerne orki Ruglada, no, żeby dostać jakichś chociażby strzelców lepszych niż tych, co mamy dotychczas, no tutaj się zdecydowanie zawiodłem. Tak samo jeśli chodzi gdzieś tam może o legendarnego lorda, to jest spoko, no bo ten wielki szaman dzikich orków na początku wydawało mi się, że będzie taki sobie, a finalnie, szczerze powiedziawszy, bardzo przyjemny lord. No i nawet powiedzmy te bonusy są takie nie najgorsze. Choć też, jak mam być szczery, te bonusy, które tutaj powinniśmy mieć, no mogłoby być to bardziej rozbudowane drzewko. Tak samo, że jeszcze mieliśmy tutaj goblina. Jak dobrze pamiętam, nie pamiętam już, który to był, bo te gobliny są prawie identyczne. No to te gobliny powinny mieć też trochę jakieś ciekawsze te drzewka umiejętności, bo szczerze powiedziawszy większość tych drzewek umiejętności niestety jest bardzo ubogich i frakcje na tym sporo tracą, bo przeskok niektórych bohaterów, lordów jest, bym powiedział, bardzo ogromny i jeśli mam być szczery, ogólnie chyba Gorbada za specjalnie bym nie kupił. Z tego względu, że chociażby ja lubię gdzieś tam nowymi jednostkami się pobawić, a tutaj te jednostki, jak sobie zobaczycie, dalej się hierarchia utrzymuje takich jednostek, które szczerze powiedziawszy nie zostały dodane w DLC, z tego względu, że one są trochę mało użytkowe, a jednostki, które są w miarę użytkowe, to jest 4. i 5. tier, więc trochę słabo. No dobra, nie licząc tutaj, że komputer akurat jak przejąłem Grimgora ma czarne orki z tarczami, a tak poza tym to w sumie bardzo duża lipa. Mechanika sama też nie jest zbyt dobra. No ten złom to już nawet nie będę komentował, bo już wcześniej troszkę o tym powiedziałem i wydaje mi się wystarczy. No jeszcze dodatkowo to, że po pierwsze nie ma nawet żadnego za specjalnie balansu na tym, no to już jest w ogóle troszkę dramat, więc osobiście to DLC, jeśli chodzi z tych 3, chyba kupiłbym po prostu na końcu, ewentualnie na jakiejś lepszej promocji, bo szczerze powiedziawszy zawiodłem się na zielonoskórych, może nie konkretnie na nich, ale na tym, co twórcy jednak do zielonoskórych zrobili. Bo okej, Squeak ten duży fajny, pająk fajny, tylko że to są jednostki na ostatnich tierach, no i moim zdaniem jest to straszna lipa. Moments of Destruction i Khorne. Jeśli chodzi o Khorna, Skulltakera, powiem szczerze, mi się osobiście bardzo ogólnie to podoba. Na pewno na początku było mega to przesadzone i już widzę, że są bardzo duże nerfy. Największym problemem, co było chyba, to są ogólnie tutaj bonusy odnośnie regeneracji armii, poruszania się po mapie. Mamy właśnie tutaj zmienione, że nawet tutaj macie 2 razy procent, więc trochę za szybko się tutaj pośpieszyli z tymi zmianami. Z czym był największy problem i troszkę zostało to delikatnie zażegnane. Na pewno był problem z ostrym farmieniem czaszek, z esencją czempionów, że było można sobie zostawić tutaj lorda, w sumie dalej ogólnie można sobie zostawić tutaj lorda, na przykład w tym mieście, najlepiej legendarnego od nich i go po prostu lać co turę i farmić sobie te czaszki, żeby jak najszybciej ulepszyć sobie esencję czempiona. Okej,
bardzo fajna opcja, można sobie z tego korzystać. Ja bardziej jestem na zasadzie grania standardową mechanikę po prostu. Jak podbijam frakcję, niższy ją do zera, nim tam farmić czaszki. Wiadomo, można sobie tak przyfarmić, żeby szybciej sobie gdzieś progresować grę, ok. Też, co jest troszkę dużym problemem, tak mi się wydaje, no teleportacja jednak lorda po mapie. No, nie oszukujmy się, możemy przejść tutaj bohaterem pobocznym, zaraz konfederować sobie Skarbranda, no i zabawa się dosyć ostro rozkręca. Najbardziej, co mi się na pewno podobało, to jest to, że jednak on zaczyna w Lustri, mamy trochę takich innych przeciwników, powiedziałbym na początku, można by powiedzieć, wymagających, choć jak widzieliście odcinek, gdzie krwawy zastęp pokonał Alberika, no to było trochę komiczne. Ale mimo wszystko gdzieś tam zmiany u samego Khorna, które tutaj nastąpiły względem na przykład budynków, że mamy rozdzielonych właśnie krwiopłuszczy, mamy rozdzielone jednostki zwykłych. To jest dosyć fajna opcja, tak jak tutaj kaplica wojny była wrzucona, a ona, jak dobrze pamiętam, chyba w kawalerii była. No tu zostało to troszkę porozdzielane, no i moim zdaniem jest to na przykład duży plus, że to zostało gdzieś tam rozdzielone. Też te budynki zostały trochę pozmieniane. Powiem szczerze, że może troszkę za mocno te budynki są pozmieniane, z tego względu, że ten rozwój teraz jest bardzo łatwy na Khornie, a wcześniej, jakby nie patrzeć, nie oszukujmy się, wcześniej na przykład mając, nie wiem, trzeci, czwarty poziom miasta, no musieliśmy tych tur trochę poczekać, bo nie mieliśmy nic, co nam podbija rozwój. Mam nadzieję, że to jeszcze zostanie troszkę przybalansowane, bo jak sobie wszędzie dacie w mieście zwiększenie rozwoju, jesteście w stanie bardzo szybko ten rozwój podbić. Ogólnie jeśli chodzi tutaj o jednostki Khorna, no te co otrzymaliśmy, one są bardzo mocne. Legendarny Lord, czy to Albar, czy to na przykład Skulltaker, też bardzo są potężni. Jeśli chodzi o jednostki, dzięki temu, że ten rozwój jest bardzo szybki, możemy dostać bardzo szybko w miarę mocne te jednostki, co jest z jednej strony troszkę tragiczne, bo na Khornie jednak najważniejsze było to, że musimy tych ziem jak najwięcej podbijać i wtedy ten rozwój się gdzieś tam robił. A teraz możemy naprawdę bardzo szybko sobie rozwijać miasto. Tu nawet powiem szczerze, że chyba nie było aż tak szybko rozwinięte, bo widzę, że nawet tutaj jeszcze trzeciego budynku nie ma wrzuconego, ale zobaczcie sobie, z 23 tura, no to tak w 30 turze czwarty tier lekko będzie, a na czwartym tierze zaczynają się jednostki, już bym powiedział takie, no dosyć mocne, co jest takim bardzo złą rzeczą. To na pewno jest to, że tutaj kolekcjonerzy czaszek plus jednostki wybrance Khorna są na trzecim tierze. No jest to lekkie, bym powiedział, przegięcie pałki, z tego względu, że te jednostki są turbomocne i tak samo jednostki, które tutaj posiadacie, siewcy gniewu na czwartym tierze, no to jest jednostka miażdżąca, to jest chyba topowa chwilowo jednostka piechoty, która jest w stanie każdą inną jednostkę piechoty zmiażdżyć wręcz. Więc tutaj zostało to trochę zagrane, bym powiedział, tak, no nie do końca dobrze. I jak sobie ogarniecie już takie jednostki, to jesteście w stanie naprawdę pokonać prawie każdego. Więc oto jest, lekko mówiąc, gówno burza. Z jednej strony się nie dziwię, bo jak sobie nawet zerkniecie jeszcze tutaj wstępnie, już te jednostki, która tutaj macie, wojowników Khorna z podwójną bronią, to już jest jednostka, która naprawdę miażdży prawie każdą piechotę, a jeszcze jak przejdziemy do tych jednostek, to jesteśmy w stanie jechać wszystko na automacie, bo tam jest 130 pancerza, bardzo dużo obrony, zwarciu, bardzo dużo życia. No i wybrańcy Khorna to są jedne z najlepszych jednostek prawie pod automat, więc tutaj naprawdę jest to przeogromna różnica, gdzie inne frakcje, no takie jednostki mają przeważnie na czwartym, piątym tierze, a to mamy tutaj na trzecim, a pamiętajcie, że różnica między trzecim a czwartym tierem ogólnie w rozwoju jest ogromna. Niektóre frakcje to dla nich to jest przeogromna nawet różnica. Te balansy, szczerze powiedziawszy, które gdzieś tam zostały wprowadzone, one i tak aż tak dużo nie zmieniają, bo dopóki nie zmienią na przykład różnicy w budynkach, nie wrzucą tych jednostek wybrańców na przykład na czwarty chociażby tier, no to ogólnie będzie bardzo prosta gra, czy to będzie, nie wiem, Arbalem, Skarbrandem, czy to chociażby Skulltakerem, więc tutaj Khorn dostał, jakby nie patrzeć, prawie najmocniejsze wzmocnienie, więc Khornem teraz się gra bardzo
prosto, bym powiedział. Na początku był to troszkę wymagający, choć to zależy też kwestia stylu, jak to gra, bo możemy sobie wyłapywać jakichś tam słabszych przeciwników i ich zawsze pokonać, albo zaszarżować, jak ja czasem szarżuję, że wybieram raczej tych najmocniejszych, żeby mieć powiedzmy jakieś takie ciekawsze te bitwy, a nie takie bardzo proste, bo to też jednak jest jakaś różnica. O Skulltaker jeszcze jeśli chodzi o niego, sam Lord jest bardzo potężny, bo jak sobie zobaczycie, statystyki są tutaj naprawdę mega potężne. Co jest na pewno jeszcze takie mega potężne, że tutaj akurat udało nam się dostać bardzo fajne itemy. Tak samo jeśli chodzi o jego itemy i jego levelowanie, same jego bonusy są bardzo mocne. A co jest najmocniejsze, że 50 poziom w 20 chyba tam turze, czy tam 23, no to jest, powiedziałbym, bardzo grubo. Nawet nie wiem, czy z Skarbrandem tak szybko by się dało nabić. Może by się dało, jakbyśmy się tam skupili na bardzo mocnych bitwach. No ale też niestety minusem jest troszkę to, że tutaj otrzymujemy też jeden tylko artefakt legendarny. No sam artefakt legendarny wiadomo jest mega OP, bo do pojedynków jest bardzo mocny. Same wzmocnienie siły broni, plus tutaj jeszcze umiejętność na 22 sekundy, no jest też bardzo mocny. Dzięki temu, że możemy mieć krwawych żniwiarzy, którzy też wyciągają niezłe statystyki i sobie mega dobrze radzą, to powiem szczerze, że no ogólnie dla mnie ta kampania była w miarę prosta na nim. Może były dwie bitwy takie bardziej trudniejsze, ale to przez to, że jednak było mega raszowane. Gdybyśmy trochę bardziej defensywnie zagrali i na przykład nie ciśli od razu na Itse, a wybrali sobie, nie wiem, Kataj, Imperium, może tutaj w górę te jaszczury, mielibyśmy pewnie zdecydowanie łatwiej. Finalnie, już tutaj ujmując, jeśli chodzi o Skulltakera, kampania była jakby całkowicie inna niż dotychczas, jak się grało z Skarbrandem, więc chociażby za to jest ogromny plus, że jednak twórcy się coś tutaj postarali, nie tak jak przy orkach, że dali plan, ok, i szczerze powiedziawszy to by było na tyle. Tutaj jednak ta mechanika jest całkowicie inna i nawet za samą mechanikę już warto byłoby zapłacić te pieniądze, żeby chociażby się pobawić. Może jest jednak ta frakcja mimo wszystko za silna, więc na poziomie normalnym nie odczujecie w ogóle żadnego wyzwania. Na poziomie legendarnym, gdy będziecie bardziej raszować, bardziej ryzykować, odczujecie taki przypływ adrenaliny. Jeśli chodzi o jednostki mi się osobiście podobają. Jednostki są mimo wszystko mocne, ale mają jakby taki swój charakterek i pasują ogólnie do mechaniki Khorne'a. Z tego względu, że Khorne w większości ma jednostki, które mają być bardzo potężne. No bo tak powiedzmy jest tam w całej historii Warhammera, że to są jednak takie jednostki bardzo mocne i takie po prostu mają być. I z drugiej strony pasują powiedzmy do całej tej gamy. Wiadomo, nie dostaliśmy za specjalnie żadnej artylerii, ale oni też za specjalnie na tym nie bazują, więc to jest też normalne. No ten rozwój jest moim zdaniem przesadzony, powinno być to troszkę znerfione, bo ten rozwój jest troszkę jednak za szybki. Jeśli tym bardziej wrzucają te budynki wybrańców na trzeci tier, no to powinno być tak, że jednak ten trzeci tier możemy osiągnąć w 30-40 turze najwcześniej, a nie w takiej szybkiej turze, bo szczerze powiedziawszy pewnie w 15 turze spokojnie już można mieć trzeci tier albo nawet wcześniej, no to moim zdaniem jest to zbyt OP i zbyt proste, więc wtedy jeszcze kwestia wchodzi taka, że mogą dać, nie wiem, 3 tury na wybrańców i wtedy to się delikatnie gdzieś tam zacznie równoważyć, ale mimo wszystko jest to zbyt banalne i dla niektórych będzie to zbyt OP, zbyt nudne i zaraz po prostu, nie wiem, zagrają 30 tur i odpuszczą. Ja osobiście będę sobie kontynuował tą kampanię, bo mimo wszystko tutaj jaszczury bardzo ładnie walczą, więc zawsze tam jakaś taka ciekawsza kampania, spróbujemy sobie skonfederować wszystkich, więc ta kampania gdzieś tam się będzie rozwijać. Powiem szczerze, że tą kampanię osobiście, znaczy te DLC osobiście bym znowu kupił, bo ta mechanika była bardzo przyjemna, jak mi się grało z Skulltakerem było przyjemnie, no było to czasem zbyt OP, no bo wiecie, krwy puszcza, ogólnie nie lubię automatu, a on jakby nie patrzeć ma powiedzmy bonusy dla nich, więc on się gdzieś tam na nich opiera, no i dało się tak naprawdę tymi 4, w sumie 3 lordem i 3 bohaterami rozwalić tutaj większość przeciwnika, ale te walki były bardzo ciekawe i wydaje mi się, że też wam się nawet podobały. Więc te DLC osobiście bym kupił.
No zielonoskórych dalej, niestety. Zielonoskórzy przy nawet już takim kornie wyglądają tragicznie, mimo że w kornie zostały zmienione budynki, została zmieniona technologia. Możemy jeszcze tutaj troszkę napomknąć odnośnie tej technologii. Szczerze wydaje mi się, że ta technologia jest taka w miarę ok. Są tutaj rzeczy, które są przesadzone względem, jak dobrze pamiętam, były tutaj krwawe zastępy, choć nie wiem, czy tu coś nie zostało zmienione. No, że dostajemy gdzieś tam więcej tych jednostek do tych krwawych zastępów, mogliśmy boostować tutaj, mogliśmy to boostować na Lordzie. Jak dobrze pamiętam, Lord też ma +2 i jak się tam gdzieś tam uzbierało, to te krwawe zastępy dostawały bardzo mocne armie, no i wtedy przeciwnik już miał, no, ciężki temat. Tym bardziej, że pamiętajmy, że krwawe zastępy teraz nie pobierają, jak dobrze pamiętam, gotówki, chyba że zostało to teraz jakoś niedawno zmienione. Więc mogliśmy sobie spamować tych krwawych zastępów, no ile się po prostu dało, więc, więc no było to mega przegięte, sam płaszcz był już mega też przegięty, więc no tutaj szczerze mam nadzieję, że to jeszcze będzie wszystko normalizowane, będzie gdzieś to tam zmieniane, żeby to miało jakiś taki większy sens, no bo jest troszkę jednak za prosto, ale mimo wszystko DLC jednak wnosi coś nowego, coś innego, gra się inaczej, więc moim zdaniem ogólnie bardzo duży plus. Ale niestety, jeśli chodzi o balans, o przetestowanie, no tutaj zawiedli no 100%. Przejdźmy w takim razie do ostatnich, czyli ogrów. I omówienie ostatniego tutaj już legendarnego Lorda, Golfgag Ludożerca, czyli ogry. Jeśli chodzi o ogry, na nie czekałem najbardziej. One, jakby nie patrzeć, chyba dostały nawet takie, powiedziałbym, największe zmiany, no bo tutaj zmieniła się mechanika wielkich nazw, tak samo mechanika obozów, że można się je składać, można je rozkładać. No tutaj teraz w obozach też budujemy za mięso, więc te zmiany, powiedzmy, są, jakby nie patrzeć, spore. Na pewno duży problem był od razu balans tego wszystkiego. No i o co chodzi z balansem? No chodzi ogólnie z balansem o to, że tutaj, jak sobie zauważycie, w jednak obozach nie mamy czegoś takiego jak rozwój. To samo, jeśli chodzi tutaj pozyskiwanie mięsa, było bardzo proste, bo kontrakty, które otrzymujemy, najemnicze, no dają nam naprawdę bardzo dużo mięsa. Zobaczcie sobie, że tutaj jest 14 tura. Tutaj już budujemy 4. tier, jest sporo budynków rozbudowanych. Tutaj mamy już 4. tier, jesteśmy już prawie w stanie zrobić 5. tier. No i na takiej turze, jak zaraz będziemy mogli rekrutować skałorogi, no to nie oszukujmy się, skałorogi niszczą wszystko na swojej drodze, więc przeciwnik nie znam tutaj żadnym przeciwnikiem. Imperium już też tutaj ledwo dyszy i jest mega rozwalane. Sam legendarny Lord jak Golfgag może nie jest jakiś specjalnie, powiedzmy, wybitny, ale bonusy, które gdzieś tam otrzymujemy u niego, też niestety smutne to, co tutaj sobie zerkniecie. No smutne jest dalej to, że jeden niestety item, więc jest to trochę słabe. Również co mamy z takich ważnych rzeczy, no podróż do klienta, które możemy gdzieś to tam używać, jest to mega dobre, z tego względu, że możemy tam szybko dojeżdżać przeciwników, skakać sobie też po mapie, ale kontrakty niestety są zbyt mocne, zbyt wiele otrzymujemy też bonusów dodatkowych, nie dość, że mięso, kasa, to jeszcze dostajemy jakieś bonusy dla jednostek, dla ruchu, takie tam różne rzeczy. Więc to jest moim zdaniem mega przesadzone, zbyt łatwo też te kontrakty się mimo wszystko wykonuje, bo jeśli gracie na takich wyższych poziomach trudności, to tych punktów sądzę, że jest bardzo dużo. Nie wiem, jak to wygląda troszkę na słabszych poziomach trudności, ale na tym poziomie trudności jest to zbyt mocne. Zbyt szybki jest na pewno rozwój obozów, mimo to, że ja chciałem, żeby te obozy dało się jednak przemieszczać, bo oni tam wyznają, no dobra, musisz robić w takich punktach zdecydowanych, że tam będziemy co chwilę rekrutować armię, no dobra, ale jak ktoś się tutaj jednak wybiera na podbój świata, to te obozy potem są zbędne, bo one nam nic nie dają. Jakby obozy same w sobie nie mają, jak dobrze pamiętam, opcji rekrutacji globalnej. Tak mi się wydawało, że... A nie, no mamy w sumie limit globalny. No dobra, no to powiedzmy, że jeszcze można by coś to tam powiedzmy zrozumieć, tylko pamiętajmy, że też są limity obozów. No technologia się też pozmieniała, że jest jednak podplemiona, pod hordy, więc to jest akurat troszkę, moim zdaniem, lepsze rozłożenie tego wszystkiego. Jak też przeglądałem te bonusy, nie wyglądają one aż tak tragicznie, szczerze powiedziawszy, nawet są w niektórych momentach bardziej poprawione. I jest to dla początkującej osoby i nawet gdzieś tam zaawansowanej bardziej przejrzyste, wygodne, więc gra się na pewno gdzieś tam przyjemniej.
Jeśli chodzi tutaj na przykład o legendarnego Lorda Sakwiarza, no szczerze powiedziawszy patrzyłem po tych bonusach, wychodzi to naprawdę dobrze i jeśli tutaj chodzi o jednostki, bo do tego się na pewno przyczepię, to z jednostkami jest trochę problem. Dlaczego jest problem? Już tutaj tłumaczę. Po pierwsze, obozy są zbyt szybko rozwijane, co za tym idzie, gra staje się bardzo prosta, to jest jedna rzecz. Z drugiej rzeczy, no tutaj ludożercy, akurat Golfkaga, czyli tego, powiedzmy, to jest taka specjalna jednostka, jest bardzo podobna też do troszkę wcześniejszych jednostek. Mamy tutaj, wiadomo, więcej pancerza, mamy dyscyplinę, co jak dobrze, nie, dyscyplina jest ta sama, ale mamy tutaj większe bonusy przeciwko też piechocie, mamy ogólnie więcej wszystkiego w statystykach. Yeti, jeszcze ich nie testowałem w walce, ale wydają mi się dosyć ciekawi. Świńscy jeźdźcy są no dosyć taką dobrą chyba jednostką, tutaj nie ma jakiegoś większego problemu z nimi, co troszkę tak słabo wygląda, że jednak te jednostki standardowych ogrów mają bardzo podobne te statystyki i są, szczerze powiedziawszy, taki delikatnie bym powiedział kopiuj w klej, a właśnie żelazobrzuchy chciałem tutaj porównać z tymi jednostkami. One są oczywiście na 4. tierze, te są na 3, ale tutaj jeśli chodzi o gdzieś tam bonusy, takie rzeczy, oni są bardzo podobni. Choć wiadomo, że mają tutaj bierną umiejętność, która jednak zwiększa tą obronę. Mają też straż przednią, czego te wcześniejsze nie mają. Więc tutaj jakieś powiedzmy te różnice są. Straż przednia przy ograch jest bardzo ważna, bo ogry muszą w większości flankować, rozbijać formacje. Więc do tego naprawdę jest gdzieś tam większy plus. Ten skałoróg, który mrozem będzie nawalał, jest pewnie potężny. Jeszcze nie zdążyłem go przetestować. Niestety czasu ostatnio troszkę mniej. Ale mimo wszystko rozwój tych obozów jest dla mnie zdecydowanie za szybki i to niestety wynika z kontraktów, bo kontrakty dają zbyt wiele mięsa, bo jak dobrze to rozegracie, jesteście w stanie w 20 turze mieć 5. tier budynków. No, moglibyście zrobić spokojnie w 20 turze 5. tier budynków, dorwać się do najmocniejszych jednostek, a też pamiętajcie, że jeśli chodzi tutaj o rekrutację, ta rekrutacja jest bardzo szybka, bo ołowiomiotacze na przykład, tylko musimy być wcześniej, choć tu zostało chyba to pozmieniane, no mogłem zrekrutować w 1 turę, więc jak dobrze pamiętam, no jest to trochę tragiczne. Sama tutaj zmiana, ogólnie wartość DLC zyskała z tego względu, że mamy zmiany w mięsie. Możemy te mięso jednak przerzucać między bohaterami do obozów i dzięki temu budować w tych obozach, więc ta mechanika jest ok, przemieszczanie się obozów jest ok. Technologia ogólnie jest też na dobrym plusie. Jeśli chodzi o te zlecenia, to jest dla mnie moim zdaniem dalej trochę lipa, z tego względu, że często jak dostajemy jakieś tam zadania, no są one bardzo daleko i szczerze powiedziawszy te nagrody też nie są zbyt dobre, więc to jest dla mnie dalej głupotą i niestety to nie zostało zmienione, gdzie to hejtowałem troszkę wcześniej, jak już tam wcześniej to było zmienione, bo wiecie, zlecenia były wcześniej gdzieś tam zmieniane i niestety dalej są trochę jakieś takie, bym powiedział, głupie, bo no lecieć na drugi gdzieś tam czasem koniec mapy przez skały, przez to, żeby dostać 6000 golda, gdzie za kontrakty na miejscu dookoła dostajemy bardzo dużo golda, dostajemy bardzo dużo mięsa, dostajemy jeszcze zawsze po drodze czy jakieś bonusy dla armii, do przeporuszania się, do jakichś tam pierdołek, no to jest to dla mnie bardzo słabe. Więc niestety to dla mnie zdecydowanie zlecenia do zmiany, kontrakty trochę do znerfienia, żeby też to miało trochę więcej sensu. I ogólnie powiem szczerze, że ogry spokojnie bym kupił, Kornas spokojnie bym kupił. No orkowie moim zdaniem wychodzą bardzo źle, bo tam jednostki, mechaniki, wszystko szczerze powiedziawszy, lekko mówiąc jest do dupy, bo zostało trochę po staremu. A jednak orkowie to była taka frakcja, która z tych wszystkich powinna dostać prawie najwięcej. No nie licząc tutaj ogrów, bo w ograch był problem największy z mechaniką, że jednak te obozy nie było można ich składać, kupowanie jeszcze za kasę, farmienie milionów pieniędzy, żeby cokolwiek mieć w tych obozach, stawianie obozów, które miały na samym początku gównianą armię i szczerze powiedziawszy nawet jakiś buntownik, który się tak lekko mówiąc z dupy zrespił, był w stanie wam rozwalić ten obóz. No to było po prostu bardzo przykre i szczerze powiedziawszy pewnie denerwowała 99% graczy, więc no niestety
To było tragiczne. Teraz jak mamy ten obóz, no to dostajemy chociaż z jakąkolwiek lepszą jednostką, z lepszą troszkę tą armią i powiedzmy takiej buntownika jesteśmy w stanie spokojnie odeprzeć. Na jakąś potężniejszą armię wiadomo jest problem, ale zostało to troszkę powiedzmy ogarnięte. Tylko niestety tutaj balans trochę zawiódł i jest to trochę za OP. Choć widziałem, że tutaj te zmiany gdzieś tam drastycznie zaczęły wchodzić, więc te zmiany w najbliższym czasie, pewnie do paru tygodni, zostanie to może trochę bardziej ogarnięte. Jest to trochę dla mnie zaskoczenie, bo jak sobie przypomnimy wcześniejsze, tutaj DLC Thrones of the Sai, jak dobrze pamiętam, to tam te jednostki też były mega przesadzone, czy to u krasnoludów, czy u Imperium i te zmiany jakoś tak mega szybko nie były wprowadzone, więc nie wiem, czy przy tym DLC niestety twórcy tego za specjalnie nie przetestowali i puścili po prostu tak, o gracze przetestujcie, zobaczymy co z tego wyjdzie. Bo trochę to wygląda tak, bo po pierwsze orkowie, ogry, Khorne, no wszyscy mają od razu nerfa, więc od razu mają zmiany i to takie mega drastyczne zmiany, więc coś tutaj ewidentnie nie zagrało. Mimo wszystko ogry i Khorna zdecydowanie bym kupił, bo są nowe mechaniki dla osoby, której już, no ja już trochę mam godzin w trójce, więc ja szukam oczywiście jakiejś nowości, ciekawości, jakiejś adrenalinki, to dla adrenalinkę można sobie tutaj stworzyć na tych nowych frakcjach. Najwięcej na pewno przy orkach, z tego względu, że orkowie są dalej tacy troszkę słabi, więc no wygląda to niezbyt ciekawie. No ale mimo wszystko orkowie, chociaż plus taki, że mają opcję tej konfederacji, jak pokonają wodza, no to powiedzmy tym jeszcze gdzieś tam się podratowali, ale mimo wszystko no wygląda to tragicznie u orków i orkowie po prostu takie mech straszny. Nawet przy tej ocenie, co wcześniej gdzieś tam dawałem jeszcze przed jakimś większym wytestowaniem, tylko z takimi moimi gdzieś tam przemyśleniami, zobaczeniem jak to wygląda, no to niestety gdzieś to się jednak niestety sprawdziło. Najbardziej się sprawdziło to, że jeśli puścicie na przykład bota sobie, nie będziecie podbijać miast i zobaczycie jak się potoczy na świecie, szkoda, że na przykład ogry dalej są no w sumie niczym. Orkowie raczej też sobie specjalnie nie radzą. Jeśli chodzi o Khorna, no to Skulltaker ok, Arbal przeważnie zostaje na 6-12 osadach i w sumie nic więcej, no ale jego mechanika jest trochę taka dziwaczna, więc bot pewnie w ogóle tego nie ogarnia. Szczerze powiedziawszy, finalnie, no tak jak mówię, ogry, Khorne ok, bo macie coś faktycznie nowego, ciekawego i w tej cenie powiedzmy te 30-35 zł, czy tam kupujecie razem, to jeszcze jest w miarę spoko, ale orkowie niestety wyglądają tragicznie, już nawet nie wspomnę o tych jednostkach, to jest po prostu dramat, a ogry też mogłyby chociażby mieć trochę zmienione te jednostki podstawowe, żeby one się troszkę więcej od siebie różniły i żeby to było troszkę ciekawsze, ale mimo wszystko nie ma tragedii jak dla mnie. Dzięki za oglądanie, wesołych świąt jeszcze raz i bawcie się dobrze. Cześć, cześć, cześć!